Gdyby ktoś w 1912 roku powiedział włoskim socjalistom, że ich największa gwiazda za kilka lat stworzy faszyzm i przejmie władzę we Włoszech, zostałby uznany za szaleńca. A jednak właśnie tak potoczyła się historia Benito Mussoliniego. Zanim stał się duce, był socjalistą i jednym z najbardziej rozpoznawalnych działaczy włoskiej lewicy. Co sprawiło, że porzucił czerwony sztandar i sięgnął po czarną koszulę, która stała się symbolem włoskiego nacjonalizmu? Zapraszamy na pierwszą część biografii Benito Mussoliniego. Mecenasem odcinka jest Katarzyna Rusnak. Benito Mussolini przyszedł na świat 29 lipca 1883 roku w północno-włoskim Predapio, niewielkiej miejscowości położonej w regionie Emilia-Romagna. Choć Italia była formalnie królestwem, to w praktyce stanowiła dość kruchą pod względem politycznym konstrukcję, w której nie brakowało rozmaitych problemów. Il Risorgimento, czyli niełatwy proces zjednoczenia Włoch, w żadnym razie nie doprowadził do faktycznej integracji kraju. Północ była bardziej uprzemysłowiona i związana z nowoczesnymi strukturami gospodarczymi, podczas gdy południe pozostawało biedne, zacofane i dużo słabiej zintegrowane z centrum kraju. Sytuacji nie ułatwiała obecność licznych dialektów funkcjonujących na Półwyspie Apenińskim oraz silne przywiązanie do lokalności, określane mianem campanilizmu. Termin ten wywodzi się od słowa campanile, czyli dzwonnica, i nawiązuje do zwartej wspólnoty zamieszkującej obszar wokół konkretnego kościoła. Te różnice, widoczne również dzisiaj, generowały ciągłe napięcia, poczucie niesprawiedliwości oraz idealną przestrzeń dla rozwoju radykalnych poglądów. Rodzina przyszłego dyktatora, jak w soczewce, skupiała w sobie istotę ówczesnych Włoch, ojciec Benito. Alessandro Mussolini pracował jako kowal, ale równolegle był silnie zaangażowany w działalność polityczną o charakterze lewicowym. Jego poglądy były skrajne nawet jak na ówczesne Włochy. Alessandro często popadał w rozmaite konflikty z lokalnymi władzami, zarówno świeckimi, jak i kościelnymi, co w 1902 roku zaprowadziło go zresztą do aresztu, który znacząco ostudził jego polityczne zaangażowanie. Matka Benito, Rosa Maltoni, była nauczycielką i reprezentowała bardziej stabilną, edukacyjną stronę życia rodzinnego, kładąc nacisk na dyscyplinę i rozwój intelektualny dzieci. W domu Mussolini, nawiasem mówiąc bardzo skromnym, bo składającym się z jednej izby i kuchni, polityka była nieodłącznym elementem życia codziennego. Rozmowy o religii, o polityce, o kwestiach socjalnych były na porządku dziennym i niewątpliwie ukształtowały młodego chłopca. Pierwsze imię chłopca, podobnie jak dwa kolejne, było zresztą nieprzypadkowe. Ojciec Mussoliniego nadał mu je na cześć Benito Juareza, meksykańskiego reformatora i polityka, który stał się symbolem walki o socjalizm. Ten fakt pokazuje, że już od urodzenia Mussolini był w pewien sposób wpisany w polityczny kontekst ideowy, w którym zmiana społeczna i walka o władzę były traktowane jako naturalne elementy rzeczywistości. Benito nie należał do dzieci łatwych. Wyróżniał się zachowaniem impulsywnym, agresywnym, regularnie popadał w konflikty z nauczycielami. Mimo wsparcia matki musiał również ciągle zmieniać szkoły. Jednocześnie nie można go było nazwać uczniem pozbawionym pewnych zdolności intelektualnych. Chłopak wykazywał się umiejętnością pisania, szybkiego przyswajania treści oraz szczególną łatwością w formułowaniu wypowiedzi, co w połączeniu z jego naturą stanie się motorem napędowym jego politycznej kariery i znakiem rozpoznawczym. Wiemy jednak, że w kolejnych latach Mussolini bardzo chętnie oddawał się muzyce, ponoć nieźle grał na skrzypcach, oraz lekturze książek. Chłonął w zasadzie wszystko, zarówno teksty socjalistyczne, jak i dzieła o charakterze historycznym i filozoficznym. Ktoś mógłby to nazwać ideologiczną niekonsekwencją, jednakże prawda jest taka, że te wszechstronne źródła zapewniły Mussoliniemu dość szeroki światopogląd, coś w rodzaju zbioru idei, które później wykorzystywał on w zależności od potrzeby chwili. Kolejną pasją Mussoliniego, która objawiła się już w okresie dojrzewania, były kobiety. W przeciwieństwie do innych dyktatorów, Mussolini odczuwał bardzo silny pociąg do płci pięknej, co znowu starano się później wykorzystać propagandowo. Otóż pełen sił witalnych Benito Mussolini, Il Duce Włoch, był odpowiedzią dla kochających życie Włochów na problemy ówczesnego państwa. Przede wszystkim jednak Benito był samotnikiem, nigdy nie miał prawdziwego przyjaciela i nigdy nikogo nie obdarzył pełnym zaufaniem, co odróżniało go chociażby od Adolfa Hitlera, który łaknął kontaktu ze swoimi współpracownikami. Sam Mussolini sugerował, że taki stan rzeczy wynikał z jego własnych wyborów, a w jednym z wywiadów w 1932 roku stwierdził: nie mogę mieć przyjaciół i nie mam ich. Pierwszą przyczyną jest mój temperament, drugą
moja opinia o ludziach. Sam Mussolini uważał to za atut, jednak w ostatecznym rozrachunku okazało się to jedną z przyczyn jego upadku. Jeśli chodzi o poglądy polityczne, to Benito Mussolini wstępował w dojrzałość jako zadeklarowany socjalista i nie było w tym nic dziwnego. Socjalizm w ówczesnej Europie, oczywiście jeszcze przed rewolucją bolszewicką, jawił się jako bardzo atrakcyjny rodzaj poglądów, jako bardzo atrakcyjny światopogląd, który może okazać się remedium na problemy ówczesnego świata. Sam Benito był również uwarunkowany przez swojego ojca, którego sława spowodowała, że chłopak był zaszufladkowany od najmłodszych lat. Mussolini angażował się w działalność włoskiej partii socjalistycznej, zasiadając w końcu w jej zarządzie w ciągu pierwszego 15-lecia XX wieku. Pracował jako murarz, następnie nauczyciel, by stosunkowo szybko porzucić ten zawód na rzecz dziennikarstwa, które dawało mu znacznie większe możliwości oddziaływania na opinię publiczną. W redakcji Avanti, oficjalnego organu partii socjalistycznej, stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych publicystów, a jego teksty wyróżniały się intensywnym, emocjonalnym stylem oraz wyraźnym nastawieniem na mobilizację czytelnika. Ze względu na swoje wykształcenie, a przede wszystkim zdany w Bolonii egzamin nauczycielski, Mussolini kazał się tytułować profesorem. Z tego przydomka zrezygnował dopiero wraz z przyjęciem tytułu wodza, czyli Il Duce. W tym czasie, gdy na ulicach włoskich miast dochodziło do wystąpień robotniczych krwawo tłumionych przez policję, Mussolini nie był jeszcze ideologiem w całym tego słowa znaczeniu, był raczej wojowniczym publicystą, którego przekaz faktycznie odnajdywał posłuch wśród ówczesnych Włochów. Sam Mussolini był w stanie doskonale wyczuć nastroje społeczne, co tak umiejętnie wykorzystał w kolejnych latach. Przełomowym momentem w życiu Mussoliniego, jak i również wielu milionów Europejczyków, był wybuch I wojny światowej. Rozpoczęty w 1914 roku konflikt położył kres dotychczasowym imperiom oraz systemowi wartości. W tym czasie doszło również do rozłamu we włoskim ruchu socjalistycznym, którego przedstawiciele, podobnie jak wiele innych środowisk oraz zwykli Włosi, zasadniczo sprzeciwiali się udziałowi królestwa w konflikcie. Mussolini początkowo podzielał to stanowisko, jednakże bardzo szybko zmienił zdanie, uznając, że wojna może być dobrą przyczyną do tego, aby zreformować państwo, oczywiście w duchu socjalistycznym. Swoje tezy ogłosił na łamach Avanti, co stało się początkiem końca jego kariery w partii socjalistycznej Włoch. Jej przedstawiciele bowiem uznali, że to stanowisko jest niedopuszczalne i postanowili wykluczyć Mussoliniego z szeregów partii. Benito nie pozostał bierny, już w 1914 roku założył w Mediolanie gazetę Il Popolo d'Italia, która stała się bezpośrednim i bardzo skutecznym narzędziem jego wpływu i propagandy politycznej. W tym okresie zaczęły kształtować się podstawy ideologii, która później zostanie określona mianem faszyzmu. Nie była to w tamtym momencie spójna doktryna, lecz raczej zbiór idei obejmujących nacjonalizm, kult państwa, przekonanie o konieczności silnej władzy oraz niechęć do demokracji. W miarę jak wojna w Europie się rozwijała, Mussolini coraz bardziej aktywnie głosił, że Włochy muszą przystąpić do niej po stronie Ententy, w czym podobno niemałą rolę odegrały fundusze, które płynęły do jego kieszeni z Francji. Sumy musiały być duże, ponieważ Mussolini organizował wiece, był bardzo ofensywny w swoich twierdzeniach, uznając, że Włochy muszą przystąpić do wojny, jeśli chcą, aby nastąpiło narodowe odrodzenie. W 1915 roku Włochy ostatecznie przystąpiły do wojny po stronie Ententy, która obiecała królestwu absurdalne zdobycze terytorialne, a 31 sierpnia 1915 roku Mussolini otrzymał powołanie do wojska. Na front wyruszył już kilka dni później w stopniu szeregowca, wykazując się wzorowym podejściem do służby. Nic nie wskazuje jednak na to, aby wykazał się jakimś wielkim bohaterstwem na froncie. Tym niemniej 23 lutego 1917 roku został ranny odłamkiem pocisku moździerzowego. Po 27 operacjach medycznych został zwolniony do domu, by niezwłocznie powrócić do działalności publicystycznej. W tym również momencie dochodzi do tworzenia nowego systemu politycznego, nowej myśli politycznej Mussoliniego, który rezygnuje z twierdzeń tylko socjalistycznych, a zaczyna mówić o nadrzędnej roli państwa, o silnej jednostce. Innymi słowy, to właśnie wtedy wchodzi on powoli w system wartości faszystowskich. Pod koniec wojny Mussolini znajdował się już w zupełnie innym miejscu politycznym niż na początku trwania konfliktu. Choć formalnie nie był jeszcze przywódcą faszyzmu, to jego poglądy przeszły głęboką transformację. Odrzucił socjalistyczny internacjonalizm, zaakceptował nacjonalizm jako centralną kategorię polityczną i zaczął postrzegać państwo jako narzędzie totalnej organizacji społeczeństwa. To właśnie doświadczenia I wojny światowej położyły fundament pod późniejsze przejęcie przez niego władzy we Włoszech, które byłoby niemożliwe, gdyby nie ogromny kryzys, który ogarnął to państwo po zakończeniu konfliktu.
Po zakończeniu I wojny światowej Włochy znalazły się w stanie głębokiego kryzysu społecznego i gospodarczego. W walkach zginęło ponad 600 tysięcy żołnierzy, a drugie tyle zostało kalekami. Ich ofiara wydawała się przy tym nadaremna. Pomimo formalnego statusu państwa zwycięskiego, społeczeństwo odczuwało rozczarowanie wynikami wojny. Inflacja była wysoka, bezrobocie rosło, a system polityczny był całkowicie niestabilny. Co więcej, powracający z frontu weterani byli pozbawieni zajęcia, co prowadziło do rozmaitych napięć. Państwo stanęło na skraju rewolucji. Na ulicach dochodziło do starć między różnymi grupami politycznymi, a strach przed rewolucją komunistyczną był powszechny wśród elit i klasy średniej. Włochy nie były w tym przypadku wyjątkiem, a podobna sytuacja miała miejsce m.in. w Niemczech oraz na Węgrzech, gdzie również bardzo szybko doszły do głosu ugrupowania populistyczne. W odpowiedzi na coraz śmielsze działania socjalistów już 23 marca 1919 roku Benito Mussolini na spotkaniu w Mediolanie powołał do życia Fasci di Combattimento. Słuch Państwa nie myli. To właśnie od słowa fasci, oznaczającego związek, powstało słowo fascismo, oznaczające faszyzm. Ugrupowanie Mussoliniego było początkowo niewielkie i takim pozostawało przez pierwsze lata jego funkcjonowania. Członkowie ruchu, znani jako Czarne Koszule, od samego początku organizowali ataki na przeciwników politycznych, zwłaszcza na również niestroniących od agresji komunistów. Byli to w większości zaprawieni w bojach weterani poprzedniej wojny. W wielu regionach Włoch, gdzie powstawały kolejne faszystowskie komórki, państwo było za słabe, aby reagować na realizowane przez nich akty przemocy, co bezpośrednio przełożyło się na kolejne sukcesy faszyzmu. Ważnym elementem tego procesu była stopniowa legitymizacja przemocy jako narzędzia politycznego. Faszyści przedstawiali swoje działania jako odpowiedź na chaos społeczny i zagrożenie rewolucją, co znajdowało posłuch wśród obywateli Włoch. W ten sposób przemoc stawała się nie tylko środkiem działania, ale także fundamentem nowej ideologii, która zyskiwała coraz więcej wyznawców. Swoistym wzorem, a już na pewno bardzo ważnym punktem odniesienia dla zwolenników Benito Mussoliniego była działalność poety Gabriela D'Annunzio, który zajął miasto Fiume i rządził nim przez 15 miesięcy. Poza działaniami militarnymi na zajętym obszarze wprowadzono swoistą konstytucję, chętnie później przywoływaną przez faszystów, oraz wykreowano specyficzne dekorum polityczne, które przejął następnie Mussolini, obejmujące masowe wiece, marsze oraz gest do dziś wzbudzający ogromne emocje, czyli salut rzymski, którego związki ze światem antycznym nie zostały nigdy jednoznacznie potwierdzone. Ponadto szeroko posługiwano się symbolem fascio litorio, czyli rózgami liktorskimi, które nawiązywały do tradycji starożytnego Rzymu, gdzie liktorzy nosili pęk rózg związany wokół topora, jako symbol władzy i prawa do wymierzania kary. Liczba liktorów rzeczywiście zależała od rangi urzędnika. Konsulom przysługiwało ich 12, pretorom 6, a dyktatorowi 24. Same rózgi symbolizowały jedność i siłę państwa, natomiast topór oznaczał władzę wykonawczą oraz prawo do stosowania najwyższej kary. Ów symbol stał się oficjalnym godłem państwa włoskiego na przełomie 1926 i 1927 roku. Jego uzupełnieniem były również oficjalne okrzyki i formuły kierowane do wodza, mające wyrażać lojalność względem Mussoliniego. Najpopularniejszym wezwaniem było sformułowanie Saluto al Duce, które możemy przetłumaczyć jako pozdrowienia dla wodza lub chwała wodzowi. Mussolini, choć na ogół gardził demokracją, spróbował swoich sił w legalnych wyborach parlamentarnych. W 1919 roku, jako głosiciel jeszcze socjalistycznych poglądów, poniósł sromotną porażkę, jednakże w 1921 roku, ze zgoła odmienną paletą poglądów, udało mu się zdobyć mandat i wejść do parlamentu, podobnie jak 30 innym faszystom. Następstwem tego faktu i rosnącej liczby popleczników było zwołanie kongresu w mauzoleum cesarza Augusta, gdzie 7 listopada 1921 roku powołano do życia Partito Nazionale Fascista, czyli Narodową Partię Faszystowską, na czele której stanął oczywiście Benito Mussolini, nazywany od tego momentu Il Duce. Faszyzm wszedł na wyższy bieg. O ile w pierwszych latach liczba członków sięgała kilkudziesięciu osób, o tyle w maju 1922 roku szeregi ugrupowania przekroczyło 300 000 osób, przebijając tym samym liczbę socjalistów i komunistów razem wziętych. Faszyści stanowili siłę, z którą należało się liczyć. Tymczasem rywale i przeciwnicy Mussoliniego przeżyli serię niewyjaśnionych do dzisiaj wypadków. Droga do władzy stanęła dla Duce otworem.
Kulminacyjnym momentem dojścia do władzy przez Mussoliniego był marsz na Rzym zorganizowany przez faszystów w październiku 1922 roku. Sam marsz, sama inicjatywa była odpowiedzią na chaos parlamentarny związany z faktem niemożności utrzymania władzy przez kolejne ekipy rządzące. Tysiące zwolenników Mussoliniego ruszyło w stronę stolicy, demonstrując siłę polityczną i zdolność do mobilizacji. W rzeczywistości jednak nie był to klasyczny zamach stanu, lecz raczej forma presji politycznej. Nie doszło bowiem do żadnych walk, a tym samym uniknięto rozlewu krwi. Mussoliniego nawet nie było wtedy w Rzymie. Przebywał w Mediolanie, skąd przyglądał się z bezpiecznej odległości rozwojowi wydarzeń i reakcji władz państwowych. A te okazały się dla niego wprost wymarzone. Król Wiktor Emanuel III zdecydował bowiem o powierzeniu Mussoliniemu funkcji premiera, co było momentem przełomowym nie tylko dla włoskich faszystów, ale wszystkich nacjonalistycznych ugrupowań na kontynencie. Oto bowiem lider ruchu, który jeszcze kilka lat wcześniej był marginalną postacią polityczną, znalazł się na czele rządu jednego z kluczowych państw Europy. Marsz na Rzym, choć nie był zamachem stanu w klasycznym tego słowa znaczeniu, stał się filarem władzy i idei faszystowskiej. Od tego również momentu, to znaczy od 28 października 1922 roku, liczono czas w zgodzie z nową cezurą, z nową era fascista, co trwało do 1943 roku. Tym samym każdy kolejny rok rozpoczynany był od skrótu EF, era fascista, oraz kolejnego roku wyrażonego cyfrą rzymską. Początkowo Mussolini uczciwie działał w ramach systemu parlamentarnego. Był do tego zmuszony ze względu na ministrów, którzy wspólnie z nim tworzyli rząd, lecz wywodzili się z innych ugrupowań. Bardzo szybko przystąpiono zresztą do systematycznego demontażu tego systemu. Ograniczano wolność prasy, eliminowano opozycję i stopniowo podporządkowywano instytucje państwowe jednej partii. W 1923 roku Włochy dopuściły się również pierwszej agresji na obce państwo. Świeżo upieczony premier postanowił bowiem zająć grecką wyspę Korfu, jednakże w wyniku interwencji Ligi Narodów Włosi musieli opuścić wyspę, a sam Mussolini odnotował wizerunkową porażkę. Sytuacja zdecydowanie lepiej przedstawiała się dla faszystów wewnątrz kraju. W kolejnym roku król rozwiązał parlament i ogłosił nowe wybory, w których faszyści zdobyli aż 374 mandatów na ogólną liczbę 535 miejsc. Faszyści byli górą, a Mussolini przejął pełnię władzy. Od tego momentu Włochy de facto przestały funkcjonować jako demokracja, a zaczęły działać jako państwo autorytarne. Mówimy jednak o dyktaturze, w której w przeciwieństwie do Związku Sowieckiego czy III Rzeszy nie dochodziło do mordów politycznych. Tym bardziej władzą Mussoliniego wstrząsnęło zabójstwo Giacomo Matteottiego, włoskiego socjalisty, który został zabity przez faszystów 10 czerwca 1924 roku. Niewykluczone, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Matteotti jako sprawny mówca i dobry polityk wyciągał na wierzch rozmaite wykroczenia faszystów. Prawdopodobnie chciano go postraczyć, lecz w wyniku nadgorliwości wysłanych na niego oprychów doszło do pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Śmierć polityka wstrząsnęła włoską opinią publiczną, a Mussolini musiał dokonać niemałych prac, aby utrzymać się w siodle. Ostatecznie jednak włoski faszyzm przezwyciężył te trudności, a pod koniec 1924 roku liczba członków partii faszystowskiej sięgnęła 1 miliona. Stres odbił się jednak na zdrowiu Duce, który zmagał się z wrzodami oraz krwawymi wymiotami, co zmusiło go do zmiany trybu życia. Rzucił alkohol i papierosy. Nie zrezygnował jednak z licznych romansów. Nadal uprawiał sport, choć wciąż uskarżał się na pogarszający stan zdrowia. Cień choroby coraz bardziej go pochłaniał, a zarazem popychał ku radykalnym decyzjom politycznym, które nierzadko zaskakiwały nawet jego najbliższe otoczenie. Nieodłącznym elementem rządów Mussoliniego, co wyznaczyło zresztą trend dla innych ideologii autorytarnych, był kult jednostki. Warto jednak zauważyć, że Mussolini, choć był pionierem tego zjawiska, to jednak kult jednostki faszystowskiej w Włoszech dalece odbiegał od tego, co mogliśmy zaobserwować później w Związku Sowieckim czy III Rzeszy. Przede wszystkim obraz Mussoliniego od samego początku był bardzo intymny. Duce chętnie pokazywał się w towarzystwie swojej rodziny oraz brał udział w rozmaitych aktywnościach fizycznych. Tym samym można było ujrzeć go podczas rozmaitych sportów czy prac polowych, najczęściej z odsłoniętym torsem, co ponoć szokowało Hitlera. Notowania Mussoliniego rosły wraz z kolejnymi zamachami na jego życie oraz stosunkowo niskimi wyrokami, które wymierzano w ich organizatorów. Mussolini jawił się nie tylko jako osoba narażona na ciągłe ataki, ale również wyrozumiały ojciec narodu, który jest w stanie wybaczyć nawet największą zbrodnię. Faktem pozostaje, że ewentualna brutalność włoskiego faszyzmu nie mogła się równać z machiną terroru realizowaną w III Rzeszy, Związku Sowieckim czy nawet Hiszpanii generała Franco.
W okresie rządów Mussoliniego wykonano zaledwie 9 wyroków śmierci na wrogach politycznych. Mussolini nie stronił od kontaktów z prostym ludem, co by nie mówić o jego totalitarnych zapędach. Duce naprawdę zastanawiał się nad tym, jak pomóc swoim obywatelom i jeśli tylko była ku temu okazja, przystępował do tego, aby rozwiązać problemy wewnętrzne Włoch. Jednym z ważniejszych osiągnięć włoskiego faszyzmu było przejęcie kontroli nad rynkiem pracy, a przez to stworzenie poczucia bezpieczeństwa i lepszych warunków dla włoskiego proletariatu. Z drugiej strony zatwierdzono związkowy pakt, który zabraniał prowadzenia strajków, co w dużym stopniu odbierało autonomię robotnikom. Zdecydowanie godnym pochwały dokonaniem faszystowskiego rządu była skuteczna walka z sycylijską mafią. Zadanie nie należało do prostych. Wyspa od wieków była uwikłana w rozmaite zależności między rodami. Cosa Nostra była nie tylko organizacją przestępczą, lecz także swoistym pracodawcą dla sycylijskiej biedoty, która tradycyjnie nie ufała często zmieniającym się władzom. Mafia stanowiła element lokalnej tradycji, podczas gdy państwo postrzegano jako twór przejściowy, niegodny większego przywiązania. Praktycznie każde przestępstwo popełnione na wyspie spotykało się z zasadą omerty, czyli milczenia. Mussolini postanowił to zmienić za sprawą szefa tamtejszej policji Cesare Moriego, który tak skutecznie działał przeciwko sycylijskiej mafii, że została ona rozbita pod koniec lat 20. XX wieku. W okresie rządów Mussoliniego doszło również do długo wyczekiwanego przez Włochów porozumienia z papiestwem. Warto przypomnieć, że po zjednoczeniu Włoch papież nie uznał nowego królestwa, a po zajęciu Rzymu przez wojska Wiktora Emanuela II kolejni papieże określali się mianem więźniów Watykanu. Przez blisko 60 lat sytuacja ta pozostawała nierozwiązana. Dopiero podpisanie paktów laterańskich 11 lutego 1929 roku uregulowało wzajemne stosunki. Papież uznał Królestwo Włoch, a w zamian otrzymał 44 hektary ziemi wokół Bazyliki Świętego Piotra. Tym samym powstało najmniejsze państwo świata, czyli Watykan. Ponadto we Włoszech poprawił się ogólny standard życia. Pociągi kursowały bardziej regularnie, a w państwie rozwijano sieć dróg szybkiego ruchu, tzw. autostrad. Pierwsza tego typu droga została wybudowana w 1924 roku i połączyła Mediolan z Varese, a nie jak czasem się błędnie podaje z Turynem. Samo słowo autostrada pochodzi z języka włoskiego i szybko przyjęło się w wielu językach europejskich. Na uwagę zasługuje faszystowska architektura, w tym przede wszystkim rzymskie osiedle Eur, czyli Esposizione Universale di Roma, w skrócie EUR 42, które swoją nazwę brało od planowanej wystawy światowej, którą chciano przeprowadzić w 1942 roku. Architektura tego miejsca łączy w sobie monumentalizm z elementami sztuki antycznej. Całe założenie urbanistyczne oparto na surowych, symetrycznych formach i szerokich alejach, które miały podkreślać porządek oraz ideę państwowej kontroli nad przestrzenią. Budynki wznoszone w tym stylu cechowały się prostotą brył, ograniczoną dekoracyjnością oraz monumentalną skalą, co miało wywoływać wrażenie siły i trwałości reżimu. To absolutnie przeciekawe miejsce, całą swoją istotą przypomina o czasach faszystowskich. Na fasadach niektórych budynków możemy odnaleźć daty ich powstania, ale są to daty wyrażone w zgodzie z rachubą faszystowską. Sama dzielnica, mimo olbrzymiego zaangażowania w jej powstanie, nie została ukończona przez wybuch II wojny światowej. Za czasów Mussoliniego zrealizowano również projekty budowy nowych miast. Przykładem takiej inwestycji była Litoria, której budowę ukończono w grudniu 1932 roku na terenach osuszonych wcześniej bagien pontyjskich w okolicach Rzymu. Nazwa Litoria nawiązywała do fases, czyli symbolu władzy w starożytnym Rzymie, tak chętnie zaadaptowanym później przez ruch faszystowski. Po wojnie nadano temu miejscu nazwę Latina, czyli bardziej neutralną, ale warto zauważyć, że wnuczka dyktatora Alessandra Mussolini, gdy kandydowała na burmistrz tego miasta, to usilnie zabiegała o to, aby przywrócić mu historyczną nazwę. W okresie faszyzmu powstały także inne tzw. miasta nowego założenia, takie jak Sabaudia, Aprilia czy Pontinia, które podobnie jak Litoria były efektem osuszania bagien pontyjskich i planowanej polityki osadniczej państwa. Wznoszone tam mieszkania i gospodarstwa były przydzielone przede wszystkim przesiedlanym rodzinom chłopskim oraz ubogim rolnikom. Szacuje się, że w wyniku prowadzonych przez reżim Mussoliniego prac melioracyjnych oraz osuszania terenów bagiennych otrzymano ponad 1,5 miliona hektarów ziem, które przeznaczono następnie pod tereny uprawne. Warto jednak zaznaczyć, że była to wartość łączna obejmująca różne regiony Włoch i długi okres realizacji projektów, a same efekty tych działań były nierównomierne. Część terenów udało się trwale zagospodarować, inne wymagały późniejszych prac lub nie przyniosły oczekiwanych rezultatów w pełnym zakresie.
Prestiż faszyzmu wzmacniała również piłka nożna, która szybko stała się jednym z ważniejszych elementów życia społecznego, żeby nie powiedzieć drugą religią. W 1926 roku we Włoszech przeprowadzono reformę systemu rozgrywek ligowych, centralizując i porządkując krajowe mistrzostwa. W maju i czerwcu 1934 roku na terenie Włoch zorganizowano zaś Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Benito Mussolini jako głowa państwa uczestniczył w wybranych spotkaniach, na których za każdym razem był owacyjnie witany przez publiczność. Włosi wykazali się wtedy wirtuozerią na boisku, wygrali cały turniej, a piłka nożna stała się oficjalnie drugą religią Italii. Niektórzy uważają, że gdyby Mussolini zakończył swoją karierę polityczną w tym właśnie momencie, przeszedłby do historii jako jeden z najwybitniejszych przywódców państwa włoskiego. Historia tego człowieka potoczyła się jednak inaczej, a jego losy ściśle związały się z przywódcą państwa, które ostatecznie pogrążyło Europę w cierpieniu, krwi oraz ogniu. O tym, jak wyglądały dalsze losy Benito Mussoliniego i faszystowskich Włoch, opowiemy Państwu w drugiej części naszego cyklu. A póki co bardzo dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Patronami kanału są Emilia Cieśluk, Kuba Szafrański, Hubert Kędziorek, Adrian Giersz, Tomasz Sadurski, Katarzyna Rusnak, Krystian Dziarek, Radosław Kuśmierz, Damian Stasik, Małgosia Drązikowska, Julie Clark, Urszula Babiuch, Paweł Łabno, Ewa Ogrodnik, Marcin Hatys, Michael Fendryś, Dariusz Stelmaczonek, Adrian Flor, Piotr Kośmider, Hubert Walas i Łukasz Papież. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.